moment, w którym wszystko się zaczyna. Igła opada na płytę, chwila ciszy i pojawia się dźwięk. I to jest dobry punkt wyjścia, żeby porozmawiać o koetsu. Koetsu to nie jest zwykła wkładka gramofonowa. W świecie audio jesteśmy przyzwyczajeni do porównań, ale są rzeczy, których nie porównuje się w ten sam sposób. Są takie, które z czasem stają się punktem odniesienia. I koetsu jest jedną z nich. Historia tej marki zaczyna się w latach 70. od człowieka, Yoshiaki Sugano, od osoby, która miała bardzo określoną wrażliwość. Sugano nie był typowym inżynierem audio. To, co robił, było bliżej rzemiosła niż przemysłu. Zresztą sama nazwa koetsu nie jest przypadkowa. Coś między światłem a radością. Pochodzi od Honami Koetsu, artysty z XVII wieku, kaligrafa, rzemieślnika, człowieka kultury. I to ustawia wszystko we właściwym miejscu. Koetsu od początku nie było projektem technologicznym. To był warsztat z własną filozofią. Przez lata wokół tej marki narosło sporo określeń. Magia średnicy, romantyczność, płynność. I trudno dziś powiedzieć, ile z tego jest realnym doświadczeniem, a ile językiem, który po prostu był powtarzany przez dekady. Pierwsze spotkanie z koetsu nie jest oczywiste. Nie ma efektu wow. Nie ma spektaklu. Szum płyty, tekstura rowka, mechanika gramofonu. Dostajesz więcej informacji i zaczyna się dziać coś ciekawego. Każda płyta brzmi inaczej. Nie trochę inaczej, naprawdę inaczej. Stare tłoczenia potrafią być zaskakująco ciche. Nowe mają więcej energii, ale też więcej surowości. Jedne nagrania mają powietrze, inne mają strukturę. I nagle przestajesz słuchać systemu. Zaczynasz słuchać nagrań. W tym momencie przypomina mi się zdanie, które słyszałem, że wspólną cechą wszystkich wkładek koetsu jest energia. Nie detal czy neutralność. Energia. I to zaczyna mieć sens dopiero po czasie, bo koetsu nie próbuje być najbardziej ciche, nie próbuje być najbardziej analityczne. Ono robi coś trudniejszego. Utrzymuje muzykę w ruchu. Słuchałem bardzo różnych rzeczy. Koncerty fortepianowe Ravela z Boston Symphony Orchestra, Björk z koncertu Kornukopia, Anna Maria Jopek z Gonzalo Rubalcabą, Getz Bird Jazz Samba, Melody Gardot Sunset in the Blue, Nils Fram solo. Każda z tych płyt pokazuje coś innego, ale jest coś wspólnego. Muzyka cały czas płynie, nie zatrzymuje się na dźwiękach, nie rozpada się na elementy, jest ciągła. I chcesz słuchać więcej i więcej. Nienasycenie. Koetsu przez lata występowało w różnych formach. Rosewood, obudowa z palisandru, klasyczne wejście w ten świat. Cewka nawijana miedzią 6N, magnes Samaro kobaltowy, czułość 0,4 mV, wspornik boronowy. Urushi, laka, kolor, rzemiosło, drut miedziany dodatkowo powlekany srebrem. Vermillon, podwójna cewka, jeszcze niższa czułość, 0,2 mV. Stone body, obudowy z kamienia. Ale trudno tu mówić o hierarchii. To raczej różne interpretacje tej samej idei. W wersjach Urushi baza pozostaje ta sama. To nadal palisander. Ale na ten korpus nakładana jest naturalna japońska laka Urushi. To nie jest zwykły lakier. To żywica pozyskiwana z drzewa lakowego, które rośnie kilkanaście lat, zanim można je wykorzystać. Nakłada się je warstwami, ręcznie. Każda warstwa utwardza się w wilgotnym środowisku. Cały proces trwa tygodnie, czasem miesiące. To ciekawe, że w japońskim rzemiośle materiał nigdy nie jest tylko dekoracją. Jeśli coś jest piękne, to jednocześnie coś robi. I tutaj jest podobnie. Po utwardzeniu powstaje cienka, bardzo twarda powłoka, która zmienia sposób, w jaki korpus pracuje mechanicznie. A w takim układzie, gdzie wszystko jest mechaniczne, to ma znaczenie. A co ze szlifem diamentu? Koetsu nie podaje dokładnej specyfikacji.
tego co wiadomo z obserwacji serwisu, stosuje profile typu Line Contact, ale nie ma jednej nazwanej geometrii, która tłumaczyłaby wszystko. Nie ma tu jednego magicznego szlifu. Kluczowe jest to, jak cały układ jest zestrojony. Masa, zawieszenie, wspornik i sposób montażu diamentu. Dlatego te wkładki są wrażliwe na ustawienie. I to prowadzi do kolejnej rzeczy. Koetsu bardzo mocno pokazuje system. To nie jest osobny element, to część układu. Zmieniasz ramię, zmienia się wszystko. Zmieniasz headshell, zmienia się balans. Zmieniasz kąt, zmienia się sposób, w jaki ta wkładka oddycha. W pewnym momencie wydawało się, że to wszystko się skończy. Po śmierci Fumihiko Sugano, syna założyciela, w 2023 roku Koetsu przestało istnieć jako działająca firma. Wyglądało na to, że rodzina i spadkobiercy nie byli zainteresowani jej dalszym funkcjonowaniem. Produkcja została zatrzymana i wyglądało to jak koniec. Ale ta historia dostała drugie życie. Za reaktywacją stanął wieloletni amerykański dystrybutor Koetsu Arturo Manzano, razem z ludźmi, którzy wcześniej byli związani z produkcją. Odzyskano narzędzia, odtworzono proces i co ważne, celem nie była reinterpretacja, tylko kontynuacja. Nowe Koetsu jest inne, bardziej powtarzalne, bardziej stabilne, bardziej uniwersalne. Lepiej współpracuje z nowoczesnymi ramionami, ale jednocześnie to wciąż jest Koetsu. Słuchałem go w dwóch skrajnie różnych konfiguracjach. Z jednej strony klasyka. Rosewood Signature Torrens TD124 MK2, 12-calowe ramię Chic. Z drugiej Urushi Wajima, ultra nowoczesny Tech DAS 4 z ramieniem Shredder CB. I w obu przypadkach po prostu zatapiasz się w muzyce. Ale inaczej. To nie jest wkładka, która coś ukrywa. Ona raczej odsłania. I dochodzimy do momentu, który wszystko zmienia. Po kilku dniach z Koetsu zakładam z powrotem inną wkładkę. Wszystko jest poprawne, czyste, równe. Ale czegoś brakuje. Coś prysło. Trudno to nazwać. I wtedy przychodzi refleksja. To była długa droga. Od najlepszych historycznie i obecnie produkowanych wkładek przez klasyczne MC, począwszy od nieśmiertelnego Denona DS103 w rozmaitych interpretacjach, przez kolejne coraz to bardziej zaawansowane i wyszukane wkładki MC. Każdy krok miał sens. Każdy czegoś uczył. Ale w pewnym momencie przestajesz porównywać. Zaczynasz po prostu słuchać. I myślę, że Koetsu działa na ludzi trochę inaczej niż większość sprzętu audio. Bo nie próbuje imponować. Nie daje efektu na pierwsze 5 minut. Ono działa powoli. Jeśli dasz mu czas, zaczyna zmieniać sposób, w jaki słuchasz muzyki. I tu jest najważniejsze. Po kilku dniach z Koetsu zasadniczo nie ma już powrotu. Nie dlatego, że wszystko inne przestaje być dobre, tylko dlatego, że kiedy raz usłyszysz ten sposób grania, zaczynasz rozumieć, czego naprawdę szukasz. A w świecie, który ciągle przyspiesza i w którym mamy coraz mniej czasu, szkoda czasu na rzeczy przeciętne. Ja na razie kończę tę historię tutaj, ale już nie mogę się doczekać momentu, kiedy usłyszę tę wkładkę na ramieniu JC-Cora V9 na moim nowym Lenco, nad którym właśnie pracuję. Do następnego razu.